Brawa dla chłopaków. Trochę popełniliśmy mały false start, ale mam nadzieję, że mi Państwo wybaczą. Tak jak wspominałem, nazywam się Grzegorz Niecko, trenuję blisko od 11 lat parkour. To, co Państwo widzieli, to jest freerun, natomiast parkour to jest sztuka poruszania się po przestrzeni miejskiej za wykorzystaniem swojego ciała. Parkour wywodzi się z wojska i straży pożarnej, czyli tak jak żołnierze trenują na swoich małpich gajach, tak samo my trenujemy te same techniki w przestrzeni miejskiej. Freerun natomiast to do elementów parkour dołączamy salta, obroty, ewolucje różnego rodzaju, możemy też ewolucje taneczne dodawać i wtedy powstaje nam freerun, czyli wolny bieg. To, co Państwo widzieli, było bardziej freerunem ze względu na scenę, którą tutaj dzisiaj mamy. No więc moja przygoda zaczęła się 11 lat temu, kiedy mój brat, w czasach, kiedy internet tak dobrze nie prosperował jak teraz, ściągnął filmik 2-minutowy, kiedy czas pobierania trwał naprawdę całą noc, trzeba było się pozbyć łącza telefonicznego tylko po to, żeby coś obejrzeć. Pobrał ten filmik, pokazał mi go, mówi: patrz, zobacz, jak tam chłopacy skaczą. Wow! Wtedy nie wiedziałem, że to nazywa się parkour. I po prostu wyszedłem, skrzyknąłem chłopaków z dzielnicy i tak się zaczęła moja przygoda. Z biegiem czasu, im dłużej się pogłębiałem w treningi, trenowałem wszystko, na początku to było na zasadzie prób i błędów, tak? Nie mieliśmy trenera, nie mieliśmy nikogo, kto by nam mógł wytłumaczyć, jak to robić, więc do wszystkiego musieliśmy dojść sami i mieć to zawzięcie w sobie, chęć do tego, żeby coś osiągnąć, tak? I po jakimś czasie stwierdziliśmy, że fajnie by było, gdybyśmy mieli taki obiekt w Gdańsku, który jest przeznaczony tylko dla nas, na którym my możemy ćwiczyć, spełniać się, realizować swoją pasję, jaką jest parkour i po prostu się bawić. Więc powstał pomysł stworzenia Parkour Parku, otwartego obiektu umożliwiającego bezpieczne trenowanie parkour i freerun w przestrzeni otwartej. Aktualnie projekt ma na celu aktywizację wszystkich z luki pomiędzy placami zabaw a siłowniami zewnętrznymi, czyli grupę gimnazjalno-licealno-studyjną. Oczywiście obiekt jest przeznaczony dla każdego i na zasadzie małpiego gaju, tak? Intuicyjnie staramy się, żeby elementy, które tam się znajdują, były wykorzystywane w taki sposób, żebyśmy każdy z nas mógł tam sobie ćwiczyć, podciągać się, rozciągać, wykorzystywać to w wszelaki sposób, a nie tylko i wyłącznie ze względu na parkour. Więc na początku nasza przygoda zaczęła się w 2010 roku, kiedy wystartowaliśmy w konkursie znanego banku. I tak wyglądał nasz pierwszy projekt. I można było tam dostać grant w wysokości 10 000 złotych na realizację swojego marzenia. Okej, pomyśleliśmy, wystartujemy. Dostaliśmy się, przeszliśmy wszystkie etapy. W końcu doszliśmy do finału. Niestety nie udało nam się wygrać. Prawdopodobnie to było związane z tym, że nie byliśmy wtedy organizacją, tylko po prostu grupą znajomych, które miało marzenie, które chciało je spełnić. Na szczęście nie poddaliśmy się w tym momencie. I stwierdziliśmy po powrocie, że trudno, wstaniemy po tej porażce. I spróbowaliśmy dalej. Założyliśmy stowarzyszenie, które realizuje bardzo dużo ciekawych inicjatyw. Mamy szereg różnych rzeczy, którymi się zajmujemy, ale nigdy we wszystkich działaniach nie zapomnieliśmy, co nas zmobilizowało do tego, żeby założyć stowarzyszenie. Tą rzeczą była chęć wybudowania Parkour Parku. Ta chęć była tak silna,
że się nie poddaliśmy. Szukaliśmy funduszy wszędzie, w mieście, u prywatnych sponsorów, dosłownie wszędzie. W końcu u radnych Gdańska Śródmieścia, radnych dzielnicowych, udało nam się pozyskać grant w wysokości 15 000 złotych na realizację tego naszego przedsięwzięcia. Zaczęła się monotonna walka ze znalezieniem działki, lokalizacji, z dokumentacją, papierologią, przechodzenie przez nazwy urzędów, o których istnieniu wcześniej nie miałem zielonego pojęcia. I tak w końcu w grudniu 2013 roku został wyłoniony przetarg i znaleziono firmę, która podjęła się realizacji budowania tego pierwszego w Polsce obiektu. Tu na tym zdjęciu widać Tomka z łopatą, mnie w fioletowych spodniach stojących obok. Bo tak jak osoby, które nie tylko zaprojektowały to, miały chęć, żeby przebrnąć przez wszystkie etapy, pozyskało środki, znalazło lokalizację, przeszło przez te wszystkie etapy w urzędzie, przez całą papierologię, stwierdziliśmy, że nie, odezwiemy się też do firmy, która wygrała przetarg, że chcemy to wybudować. Dlatego, że chcemy, żeby to było po naszej myśli i żeby to było wykonane tak jak my chcemy. Dlatego się do nich odezwaliśmy, poszliśmy tam z łopatami, przeszliśmy przez każdy etap naszej budowy i w końcu 21 grudnia 2013 roku oficjalnie otworzyliśmy pierwszy w Polsce otwarty obiekt umożliwiający trenowanie parkour i freerun. Oczywiście to nie jest obiekt przeznaczony tylko dla nas, tak? Na początku bałem się tego, że wybudujemy obiekt, który będzie do parkour, ale ile osób tam będzie trenować? Ilu z Państwa trenuje parkour? Ręka do góry. Ręka do góry, 2 osoby. Właśnie. I tego się baliśmy. Ale co się okazało? Okazało się, że na naszym obiekcie okoliczne dzieci zaczęły przychodzić i pomimo tego, że 15 metrów obok jest drewniany plac zabaw, to stoi pustkami. Dzieci przychodzą ćwiczyć tam. A dlaczego? A dlatego, że jak ja byłem dzieckiem, to przychodziłem na trzepak. I na tym trzepaku sobie ćwiczyłem. I nie miałem żadnej tablicy informacyjnej, nikt mi nie mówił, jak mam ćwiczyć. Tylko trzepak wykorzystywałem w kreatywny sposób. Starałem się znaleźć coś, co jest dla mnie fajne, co dla mnie jest interesujące, jakoś, żeby się pobawić, ćwiczyć, cokolwiek, tak? Żeby coś na tym trzepaku po prostu zrobić. Dlatego ten obiekt to jest tak naprawdę bardziej rozbudowany trzepak, na który każdy może przyjść, popodciągać się, poćwiczyć, porobić cokolwiek, tak? Byle się ruszać. No i można pomyśleć, że tutaj się kończy nasza przygoda. Ale nie, my się nie poddaliśmy. Wystartowaliśmy do Gdańskiego Budżetu Obywatelskiego z pomysłem na wybudowaniu 16 takich obiektów w każdej większej dzielnicy miasta Gdańsk, ponieważ zrobiliśmy bardzo dużą kampanię, którą można było znaleźć w internecie. Stwierdziliśmy, że chcemy, żeby każda dzielnica, każdy mieszkaniec Gdańska otrzymał od nas taki obiekt i żeby mógł w bliskim kontakcie ćwiczyć. Ale to nie miał być taki sam obiekt. Każda dzielnica miała dostać własny, indywidualny obiekt zaprojektowany tylko pod tą dzielnicę. A dlaczego? A dlatego, żeby zmobilizować ludzi, żeby podążali z jednej dzielnicy do drugiej, żeby pomyśleli, mam u siebie taki obiekt, może pojadę zobaczyć, jak tam się ćwiczy. Może coś zrobię, tak? Nie będę siedział tylko w swoich 4 ścianach, tylko ruszę się, pojadę po tym Gdańsku, zobaczę, co się dzieje. Niestety w Gdańskim Budżecie Obywatelskim, ponieważ skupiliśmy się na 16 lokalizacjach, czyli w sumie 6 projektach, niestety nie udało nam się pozyskać wystarczającej liczby głosów. Zabrakło nam około 160, 100, 200 głosów w zależności od projektu, co i tak jest dużym sukcesem, ponieważ łącznie nasze wszystkie projekty zdobyły ponad 6 000 głosów, gdzie zwycięski projekt, który dostał najwięcej głosów, miał zaledwie 2600. Więc dla nas i tak to jest bardzo duży sukces. Można pomyśleć, nie udało się tutaj, to dalej się nie poddajemy. I co zrobiliśmy? Wystartowaliśmy do Budżetu Obywatelskiego w Gdyni z 11 takimi pomysłami. I co? I dosłownie informacja z ostatniej chwili, dzisiaj,
na portalu trójmiasto.pl pojawiła się informacja, że nasze 11 projektów przeszło etapy sprawdzania merytoryczne i można na nie głosować. Tak będzie jakby szansa, żeby znowu to powstało w Gdyni. Ale to nie koniec. Wystartowaliśmy do budżetu obywatelskiego w Lęborku. Zamierzamy wystartować do budżetu obywatelskiego w Tczewie. A to dlaczego? Bo walczymy o marzenia. I mam nadzieję, że dzisiaj każdy z Państwa będzie walczył o marzenia, bo to jest najważniejsza rzecz, którą mamy w życiu. Walka o marzenia. Dziękuję bardzo. Oczywiście brawa dla chłopaków. Brawa, brawa! Brawa dla chłopaków. Chłopacy, chodźcie tutaj. Oczywiście nie mogę tutaj zapomnieć o swoim przyjacielu, osobie, która ze mną to projektowała wszystko, którą walczyłem, przychodziłem przez każdy etap. Tomasz Dąbrowski jest tutaj dzisiaj z nami. Proszę, Tomasz, zapraszam tutaj. Zapraszam na scenę. Wspólnie z Tomaszem wszystko zaprojektowaliśmy, dążymy do celu. Chłopacy nas w tym wspierają i mam nadzieję, że Państwo również będą nas w tym wspierać. Dziękuję bardzo jeszcze raz.